Hej, tu NBA, zapraszamy Was na wydarzenie środowe z Ligi NBA. Chicago Bulls podejmują w United Center Orlando Magic, wicemistrzów tej ligi z ubiegłego sezonu. I najważniejsze pytanie, która z drużyn zostanie niepobitą we własnej hali? Startowe piątki: Scott, Grant, Koncak, Anderson, Hardaway, Pippen, Rodman, Longley, Harper, Jordan, a więc ciągle 20 ponad gier bez swojego wielkiego centra Shaquilla O'Neala gra Orlando. To 22 mecz zespołu Orlando w tym sezonie, 19 Chicago. Pokazujemy najlepsze akcje pierwszej kwarty meczu. Rozpoczęło się od rzutów wolnych, teraz Scott, prowadzenie zespołu gości, ale szybko odpowiedź Michaela Jordana. Coraz bardziej w United Center zaczyna trafiać. Jak pamiętamy, po powrocie w ubiegłym roku ta hala mu nie odpowiadała. Znakomity blok przed chwilą Dennisa Rodmana i Scottie Pippen. Pivot sam do końca, piękna akcja. Pająk potrafi rzeczywiście robić niepowtarzalne rzeczy w tej lidze. Jest w dobrej formie. Grant w odpowiedzi. Po rzucie Granta 11-7 prowadzą goście, ale teraz ponownie Jordan do Rona Harpera. Harper świetnie wprowadził się do pierwszej piątki, co widzieliśmy przed tygodniem w meczu chicagowskich Byków. W dobrej formie, coraz lepiej rozumie się z kolegami. Za 3 Michael Jordan. Po raz pierwszy w tym spotkaniu i prowadzą goście tylko jednym punktem, 15-14, Jordan 7 punktów. Nie ryzykował rzutu przez swojego byłego partnera, trzykrotnego mistrza Granta, ale teraz już nikogo nie było. Znaczy skakał Penny Hardaway, ale za późno i znowu za 3 punkty Michael Jordan. I już prowadzi Chicago 17-14. Harper. Proszę zwrócić uwagę, grają więcej po obwodzie, z daleka od kosza. Być może już szykując taktykę pod przyszłe gry z Shaquillem O'Nealem trafił Scottie Pippen. Ale Shaq na razie musi oglądać wysiłki swoich przyjaciół na boisku. Dennis Rodman. Niewątpliwie przy nim, przy Shaquille O'Nealu byłoby mu ciężej rzucić spod kosza. Shaquille O'Neal bardzo chciał już zagrać w tym meczu, nawet telewizje pokazywały jego droczenie się z trenerem Hillem, który mówił Shaq, że zagram w środę, a Hill jest uparty i twierdzi, że nie puści dopiero piątkową noc przeciwko Utah. I ostatnie punkty w pierwszej kwarcie. Widzieliśmy Scottie Pippen, Tony Kukoc, który wszedł na zmianę. Zresztą spisuje się znakomicie Ron Harper i 29-26. 3 punkty przewagi zespołu chicagowskich Byków. To jeszcze po tym koszu. Tak zakończyła się pierwsza kwarta. Próbował ładnym rzutem Scottie Pippen jeszcze zmienić rezultat. 29-26. Dennis Rodman. 2 punkty, które widzieliśmy, ale za to aż 9 zbiórek. A był taki moment, że tylko jedną więcej mieli gracze Orlando. I teraz druga kwarta. Hardaway z Jordanem, porównanie punktów. Hardaway tylko z rzutów wolnych w pierwszej kwarcie zdobywał punkty. Na 6 prób z gry, wszystkie nieskuteczne. Steve Kerr Wichler, często wchodzi na zmiany. Tony Kukoc. Lewa ręka, czy sam zagra pod kosz? Parę sekund do końca, ale z pół dystansu nie trafił i zbiórka. Brian Shaw. Hardaway. Pilnowany przez Kukocza, wyższego o 7 cm. Wolf, który w tym sezonie rozpoczął gry jeszcze w zespole Charlotte Hornets, ale tuż na początku listopada przeszedł, kiedy wiadomo było, że nie zagra. Kontuzjowany O'Neal. Steve Kerr. Działacze z Orlando poszukiwali zastępcę dla O'Neala. Głównie liczył się jego wzrost 2,10, bowiem klasą zdecydowanie ustępuje Shaquillowi. Penny Hardaway. Pięknie. Ale zazwał Kukoc zupełnie, zostawił bez obrony Hardawaya. Pierwsze punkty z gry Pennego. I 3 punkty przewagi chicagowskich Byków. Czas. I szybka uwaga Phila Jacksona właśnie do Kukocza, żeby uważniej nie odpuszczał Pennego Hardawaya. Jak wiemy, w tym meczu jeszcze nie jest tak skuteczny, ale w tym sezonie najlepszy gracz, najlepszy strzelec, drugi strzelec ligi po Michaelu Jordanie. Longley zablokowany. Ustanowił rekord sezonu, 42 punkty. Teraz przekazanie. Jordan był przy Hardawayu. Nie próbował go mijać, chociaż jak wiemy
Orlando już w tym sezonie we własnej hali pokonało Chicago i w tym właśnie spotkaniu wręcz rewelacyjnie zagrał Penny Hardaway. Wielokrotnie, zwłaszcza w obronie, mijając łatwo Michaela Jordana. No nie tylko w ataku, również zdobył 36 punktów przy 23 Jordana. Tamto spotkanie zakończone zwycięstwem Orlando 94-88 odbyło się 14 listopada. I jak powiedziałem na początku tej relacji, obydwa zespoły nie przegrały jeszcze spotkań we własnych halach. Longley. Konkak przeszkadza mu, ale błąd kroków wcześniej Australijczyka. John Konkak, 2,13 wzrostu, mocno zbudowany, oto właśnie on. Złoty tej medalista olimpijski z Los Angeles razem z Michaelem Jordanem. Do tej pory raczej pojawiał się tylko wówczas, kiedy Shaq miał kłopoty z przewinieniami i siadał na ławce. Do czasu bardzo liczono na tego gracza, kiedy był w drafcie wzięty do zespołu Atlanty, ale tam niespełniony. I teraz pod nieobecność O'Neala w pierwszej piątce. Kukoc, Jordan, Kerr, Toni Kukoc, tu zostawiają, widać mu miejsce do grania, ale już od do linii mu Wolf nie dał minąć i bardzo ładnie. To potrafi rzeczywiście Toni Kukoc bardzo skutecznie. Przy swoim wzroście 2,7 ma bardzo dobry kozioł. Trudno mu jest zabrać piłkę. No i teraz Anthony Bowie. Bardzo skuteczny. Dwa kolejne rzuty celne. Teraz przewinienie Bowiego. Kukoc widać gra bardzo serio. Wiadomo, cały czas chciałby wrócić do podstawowej pierwszej piątki. Na razie postawił na Rona Harpera i z tyłu Pippen, Jordan, Harper. Niezmiennie wchodzi ta trójka dla Toniego Kukocza. Nie ma już miejsc, chociaż gra w ogóle dużo w tym sezonie. Oto on, ładne podanie od Jordana do tyłu. Nie trafił. Wichler, nie trafił Jordan, ale bardzo dobrze powrócił do obrony Toni Kukoc i szansa na kontratak. Długie ręce Chorwata rzeczywiście są silną bronią. Szybkie przechwyty. Longley, sam nikt. Oj, tam lekko chyba z faulem w ataku, tam łokieć wyraźnie pracował Longleya, ale punkty zaliczone. Ale widać, mają już do niego coraz większe zaufanie. Zostawili mu tę grę 1 na 1, wyraźnie. No, z Szakiem by tak pewnie nie pograł sobie. Nieporozumienie. Szkoda. Szkoda, piłka była niedokładna. Penny Hardaway, gdyby była nieco bliżej, na pewno zafundowałby nam efektowny slam dunk. Brian Hill, drugi sezon z Orlando i w krótkim czasie już trzeci, oczywiście licząc obecny. Byli finalistami, świetny bilans do poprzedniego sezonu, 107-57 i kontra. Show. Jeszcze raz Bowie, jeszcze raz celnie. 6 punktów z rzędu Antonego Bowie. I tylko punkt przewagi Chicago. Kerr. Powinien wrócić do gry Scottie Pippen. Kukoc. Wolf nieprzepisowo zatrzymuje Chorwata. I trzecie przewinienie Joe Wolfa. Zmiana, wchodzi Royal, powraca Grant. Konkak nie nagrał się, jak widzimy, zbyt długo. Już teraz bez tych dwóch wysokich, bez Wolfa, jak wszedł Grant i Konkaka. Kukoc dość łatwo minął Hardawaya, nie trafił i kontra. Przy przewadze nie zdążył Bowie, nie było klasycznej przewagi 3-2 i Brian Shaw. Punkt przewagi Orlando. Jordan. Kerr. Wichler. Jordan. Gra coraz lepiej. Ja myślę, że do końca sezonu
bo nawet nie wiem, jak dobrze przepracowany sezon przygotowawczy nie zastąpi mu gier. Przede wszystkim widać było, jak wrócił w końcówce ubiegłego sezonu, że brakowało mu ogrania. Ta półtoraroczna przerwa tu zostawiła najwyższą wyrwę. Plus skoczność, którą na pewno będzie poprawiać w miarę jak zgubi nieco mas. Na razie w tym spotkaniu nie ma tak ścisłego krycia, takiej presji na Jordanie, jak w poprzednim meczu, który widzieliśmy przeciwko Nowojorczykom. Trener Brian Hill, wiedząc, że nie ma szaka, że ten sprawdzian nie do końca pokazuje możliwości obu drużyn, nastawił się, że nie będzie w zespole tej największej sportowej złości. To, co nazywają nawet umownie pewną nienawiścią, a oczywiście chodzi o wytworzenie takiego stanu, żeby walczyć o każdą piłkę, o każdą sytuację. Kerr. Kukoc. Wydawało się, że odda. Penny Hardaway. Grant ograł ich bardzo ładnie. Co to znaczy zwód w koszykówce i ta jego niezwykła łatwość pivotowania, minięcia jednym krokiem. Grant podsłaniał Shaw'a, do niego z powrotem piłka i Penny Hardaway, tym razem lepszy od Kukocza. 10 punktów Pennego Hardawaya. A jest już z powrotem Scottie Pippen. Jordan. Próbował pomagać Royal, ale na Jordana ciągle, jak jest w formie, nie ma mocnych. A widać wyraźnie, nawet sprzed tygodnia, porównując obydwa mecze, że jest znacznie lepszy. Oj, faul w ataku wyraźnie. Dobrze bronił Kerr, a Shaw wpychał się w stojącego obrońcę. Upadek trochę teatralny, ale przewinienie było oczywiste. Trochę przytrzymywał, co nie jest dozwolone, ale później rzeczywiście Shaw zagrał z faulem. Kerr, Jordan. Od piłki próbuje go Brian Shaw. Longley ładnie znalazł Kerra i teraz mimo asysty znowu Royala, który pomaga przy tym podwajaniu Brianowi Shaw. Znowu Jordan. Z tej niepozornej gry Jordana już 16 punktów. Michaela. Bowie. Znowu ręka Kukocza przerwała akcję na krótko. Grant zbiera Kukoc. Dobry jest dzisiaj w wielu elementach gry. Jordan za 3. I Po raz celnie. trzeci. 19 punktów Michaela. MJ skupiony bardziej. Widać, ogromnie mu zależy. To już dla niego są gry na pewno porównywawcze. W końcu grają z finalistami, a zatem jest tu pewna możliwość Piękna odpowiedzi, czy będą walczyć o mistrzostwo. Piękna akcja, nie skończył jej niestety Scottie Pippen, ale podanie Kukocza było pierwszej klasy. Znowu Tony z Michaelem Jordanem nie oddawał. Royal nie skakał, pokazuje Brian Hill. Czas. 3 świetne akcje zespołu Chicago, jedna niewykorzystana, ale łatwość przejścia do kontrataku, z której przecież słynie głównie Orlando, rzeczywiście wielka. No i proszę zwrócić uwagę, to jest chyba ta akcja ostatnia. 8 punktów zrobiło się na 4,5 minuty niespełna do zakończenia pierwszej połowy meczu. A to najlepsi strzelcy obecnych rozgrywek. Jordan ponad 30 punktów, ale licząc tylko ostatnich 10-11 meczów ma średnią prawie 33 punkty. Spadł nieco Penny Hardaway, który był cały czas za Michaelem i zaczyna grać coraz skuteczniej Robinson. Skat z Hardawayem. Penny. Jest przy nim Rodman. Poszedł Jordan. Kukoc i wybijał piłkę Grant.
7 sezonów spędzonych w Chicago, Horasa Granta, teraz drugi w Orlando. Wróciła już trójka sędziów ku zadowoleniu wszystkich, zwłaszcza widownia przyjęła niezwykle ciepło dawnych arbitrów, licząc na to, że przestanie być świadkami scen trochę żenujących i momentami gorszących, kiedy nie panując nad sytuacją sędziowie doprowadzali do licznych awantur. W NBA w tej lidze tego nie było i myślę, że David Stern musiał rzeczywiście ulec nieco presji sędziowskiej, nie chcąc mieć poważniejszych kłopotów. Kukoc. 10 punktów przewagi. Hardaway. Przy nim był Jordan. No i ładnie Dennis Scott. Dennis Scott w ostatnich meczach trochę mniej skuteczny w zespole Orlando. Początek sezonu świetny, szczególnie taki dramatyczny mecz przeciwko New Jersey. Ten pierwszy w sezonie. Po 3 dogrywkach Orlando wygrało 130-122. Wtedy to Penny ustanowił swój rekord kariery, 42 punkty, Scott 32, a teraz Luke Longley coraz skuteczniejszy. Asysta Kukocza. Royal Grant. Zostawia całkiem końcową linię, tylko tu na prawą Hardaway rękę pilnuje oddał Hardaway. Grant. O, jak na niego wyjątkowo dużo rzuca w tym meczu, tym razem celnie. Wracając jeszcze, proszę zwrócić uwagę, Scott tu jest w tej chwili na dole przy Kukoczu. I znowu Michael Jordan. 4. celny rzut za 3 punkty w tym spotkaniu. I 22 punkty zdobyte. Wracając do poprzedniej myśli, i Nick Anderson i Dennis Scott ciągle ze sporą nadwagą. Nie może tego niestety w nich przełamać Brian Hill, a to powoduje, że przy konfrontacjach po długim sezonie playoffs wartość tych zawodników poważnie spada. Teraz Dennis Scott, znowu to wejście było za wolne. Przewaga 3-1, co zrobi? Sam do końca Scottie Pippen. Ale poszli do tego kontrataku, proszę, może będzie jeszcze raz powtórka tej akcji, znakomici. I Jordan, i Kukoc z Pippenem. Od piłki jest już właśnie Nick Anderson, przy nim Kukoc. Pokazuje do Hardawaya, wyjdź, oddam ci do rzutu za 3, jest. Nie trafił i zbiera Luke Longley. Pippen. Świetną szybkość ma, chyba jest najszybszy z całej trójki. I on sam. Anderson. Ładne, szybkie rozegranie i kończy Royal. Tak, oczywiście, mówiłem. Oni też grają znakomity kontratak. 11 punktów przewagi i minuta za chwilę do końca pierwszej połowy meczu. Rodman sam. Dobrze się czuje w tym zespole. Widać to. Jest inny psychicznie, bez tych swoich szaleństw, bez buntu, tak jak to było w San Antonio. Znalazł widocznie dobre miejsce. Poza tym myślę, że współpraca z takim człowiekiem jak Phil Jackson ma dla niego duże znaczenie. Jeszcze jedna niecelna, niedobra akcja Pennego. Hardaway sam nie do końca nie szedł Pippen jak w poprzedniej akcji, oddawał Longleyowi, który jest faulowany. Royal po raz pierwszy. Zdecydowanie lepsze spotkanie Chicago niż poprzedni mecz. Widać ogromną mobilizację, to ten kontratak. Było 3-1, nie faulował Penny Hardaway, nie było sensu. Wraca za Hardawaya Brian Shaw. Nie jest zadowolony, widać siebie. Te brawa Ale to nie są dla siebie, raczej rodzaj mobilizacji. na nim spoczywa w tej chwili ciężar gry i tych 17 zwycięstw, jakie odniosło Orlando od nieobecność Shaka. Okazał się rzeczywiście wielkim liderem tego zespołu. Zrobił ogromne postępy, szalenie komplementował go po przegranym meczu w Orlando. Michael Jordan, twierdząc, że to już jest gracz ukształtowany w pełni. Nick Anderson. Ładne dojście do pozycji, ale nie trafił.
Scott. Anderson, niełatwo jest minąć. Tak, za Pipena. 3 i to jedyny rzut w pierwszej połowie za 3 graczy Orlando. Skuteczny rzut, kiedy sam Jordan miał 4 celne rzuty. A przypomnijmy, że ten element gry był silną ich stroną. Anderson, Shaw, Scott, Penny Hardaway, 4 rzucających. Na razie mało grają tego. Być może wynika to z faktu, że nie mają pod koszem Shaka. Chodzi też przecież o ewentualne zbiórki. 12 punktów przewagi, ta kwarta wygrana 32-23 przez Chicago. Everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Porównanie osiągnięć Hardawaya i Jordana z pierwszego meczu i z tego teraz oglądanego. 36 punktów poprzednio, teraz tylko 10 Hardaway, a Jordan 22 punkty w tym meczu, gdzie poprzednim w całym miał 23. A tu do Lepsza przerwy. skuteczność, tak. Bardzo dobra skuteczność w drugiej kwarcie Chicago, 67% z gry. Za 3 tylko jeden celny, ten rzut, który widzieliśmy na sam koniec pierwszej części Scotta. Więcej rzutów, 14, 6 razy trafili. Tego I Jordan trzecia kwarta. 4 razy. Początek. Rodman z Pippenem. Harper zaczęli taką piątką jak na początku spotkania i punkty Jordana. Już więcej aniżeli w pierwszym meczu 14 listopada. 24 Michaela Jordana. I próbuje wprawdzie mobilizować Brian Hill, ale dość letnio swoich zawodników. Ostatnie mecze Jordana są bardzo udane. Przeciwko Milwaukee 45 punktów. Ależ kłopoty z podaniem ma Luke Longley. Już nie tylko te decydujące w ostatnich kwartach, ale skuteczność przez cały... O, tu był błąd przy wyprowadzaniu, przekroczenie linii już i piłka dla Chicago. Harper, Rodman. Nawet nie straszy rzutem, rzuca rzadko, ale dość skutecznie i bardzo ładne obcięcie, wejście pod kosz Luka Longleya. To jest to, co center w biegu, jeżeli robi, dostaje piłkę, musi skończyć celnym rzutem do koszy. Jordan z Hardawayem. Źle. Kolejna wygrana walka. Nie wymyślił tego Anderson najlepiej. Ten element przed chwilą, który widzieliśmy, wyskoczyć tak jedną ręką spadając, rzucić, powinni wszyscy grający w koszykówkę spróbować zrobić, żeby przekonać się, co potrafi Michael Jordan. Zaniepokojony, a pamiętamy te zrozpaczone oczy z finałów, kiedy przegrali z Houston 0-4. Myślę, że doświadczenie jest trochę słabością tego trenera w sytuacjach zagrożenia. Hardaway, Grant, Konkak, Scott. Za późno ścinał pod kosz Konkak. W rezultacie musiał rzucać Grant. Rodman. Już ponad 10 Ależ zbiórek podanie. w futbolowym stylu. Futbolu amerykańskiego. Jordan, przy nim Scott. Ależ ma dzisiaj dobry dzień. Musi być krócej pilnowany, bo takie zostawianie mu metra luzu to jest zabójstwo dla drużyny przeciwnej. Ale gra maksymalnie skoncentrowany. Widać, dopiekły mu recenzje po poprzednim meczu tych zespołów, kiedy porównywano nową wielką gwiazdę Pennego Hardawaya do Michaela. To
kontuzja. Już w tym sezonie Penny Hardaway jedno spotkanie opuścił w meczu z Miami. Razem z Grantem odnieśli kontuzję w meczu przegranym. Teraz znowu kostka. Mocno zastawił mu nogę Jordan i potknął się. Za chwilę to pewnie, tak, zobaczymy. Tak, Tak, właściwie trafił sam, ale przy skręceniu kostki wyraźnie ma mocno oplastrowaną stopę. To od razu jest ogromna bolesność i Penny Hardaway na razie opuszcza plac gry. jego miejsce Shaw. Przeszkadza Jordan. Bowie, Shaw za 3. Ciągle nieskutecznie. I Harper Wypadła piłka z zgubił. Dobre podanie od Pippena. Skat na skrzydło, ale wolno przy nim Jordan. Z powrotem do niego. Piłka. No tak, jak się sprowadzają tak nisko, to wtedy trzeba stracić. Pippen. Harper, Jordan. Przy nim Brian Shaw. Minął ich, ale oddał piłkę do Harpera. Harper no, przekombinował, zebrał piłkę. Rodman. Za 3 próbuje, zupełnie nie uda. Ale już grają rozluźnieni mocno, mają dużą przewagę w tym spotkaniu. Jeżeli nie poprawią swojej szybkości, zwrotności koszykarskiej, Anderson ze Skatem, pierwsza piątka Orlando zawsze będzie z lukami. Luke Longley i tu był w końcu Dennis Rodman. 6 punktów to powyżej średniej tego gracza. Konkak, Grant daleko na obwodzie, wysoki gracz Orlando, żeby nie przeszkadzać. Grant, nie ma Pennego Hardawaya, prawie nie mogą dojść do pozycji, w końcu Skat. Nie była to czysta sytuacja. Michael Jordan. MJ Sam za 3. Nie trafi. Anderson. Pokazuje, żeby coś ustawić, ale właśnie nic się nie dzieje. Proszę zwrócić uwagę, teraz dopiero ciężko im wyjść na pozycję. I co? I do tyłu musiał zagrać do Shawa. Nie ma tych szybkich podań, kiedy Hardaway jednak jest i szybszy kozioł, i podanie. Anderson. A Budują. Strasznie. Jeszcze raz Shaw za 3. Wreszcie trafił. 5 punktów Shawa, ale wyraźna przewaga Chicago. Duża. 19 punktów po rzucie Luka Longleya. Nie ma obrony, nie ma walki. Bez dwóch swoich gwiazd, Shaquilla O'Neala i Pennego Hardawaya, Orlando rzeczywiście nie przedstawia już tak dużej wartości. Grant. Bardzo ładne podanie Konkaka. Michael Jordan. Nick Anderson, przewinienie. Kontuzja okazuje się na szczęście niegroźna. Powraca Penny Hardaway. Jest na pewno bardziej bolesna, ale sam fakt, że gra z niezaleczoną nogą świadczy o sytuacji tego zespołu. Jeżeli naraża się zdrowie swojego najlepszego zawodnika. Jordan odsłania Rodman. Tu znalazł sobie miejsce Dennis. Przeszkadzał mu Harper. Brian Shaw. Drugi raz pod koszem. Ładnie znalazł się Grant. Przewinienie Scottiego Pippena. Nawet swojemu byłemu partnerowi nie powiedział przepraszam. Teraz dopiero żarty z Grantem. Rzeczywiście atmosfera spokojna, rozluźniona. Wiadomo, 2 najlepsze zespoły konferencji wschodniej. Oba niemal 100% z szansami awansu do playoffs, a tam dopiero zacznie się walka. No ale jeszcze Tak, niby początek sezonu. Nowojorczycy, Miami. Orlando musi być mocne.
Na razie ciągle atut w własnej hali. 9 zwycięstw w tym sezonie. Chicago 8 do tego meczu. Z szansą na 9. wygraną, zwłaszcza jeżeli tak dalej ten mecz się będzie układać. Wysokie prowadzenie. Pippen wzięli agresywniej. Proszę, to od razu zmienia sytuację. Jest trudniej podać i stracili tę piłkę. Było 20 punktów różnicy. 69-49, ale teraz coraz bliżej. Znowu Shaw. Grant przepychający się z Rodmanem. Nie ma podań, nie ma podań. Do tyłu, teraz agresywniej Chicago. Świetnie kryje Scottie Pippen. Obydwaj z Jordanem bronią. I z Harperem dobrze, ale tym razem ograł Rona Harpera Brian Shaw. Początek trzeciej kwarty to cała seria rzutów zespołu Chicago. Od dłuższego czasu tylko gracze Orlando zdobywają punkty. Ale trzeba powiedzieć, w tej kwarcie więcej straconych piłek, mniej punktów. Pierwsza 29-26, druga 32-23. Obie dla Chicago. I teraz No i po tym Penny rzucie za Hardaway. 3 Pennego Hardaway już tylko 10 punktów przewagi zespołu Chicago. Ale ostatecznie ta kwarta zakończyła się zwycięstwem 19-16 chicagowskich Byków i po 36 minutach gry 80-65. Za chwilę zapraszamy na czwartą kwartę. Jason Kidd right back on the attack. Down to Olajuwon. Behind the back. He's got a break with Penny. Look at the big guy run the floor. Czwartą kwartę rozpoczynamy od wyniku 85-72, 9,5 minuty do końca meczu. Ale na tym przerywniku widzieliśmy kilka akcji rozpędzonego Shaka. W zeszłym sezonie 29 ponad punktów średnio w meczu i blisko 12 zbiórek. Dziś nie ma oczywiście tego elementu gry w zespole Orlanda. Kukoc. Z powrotem jeszcze do MJ-a. Jordan nie trafił. Kontrataki. Scott za 3, jego pozycja i trafi. Scott po słabszej pierwszej części gry, teraz już 15 punktów, 2 razy za 3. A oczy Briana Hilla jak podczas pamiętnych finałów, kiedy jego zespół dostawał tęgielanie od Houston Rockets. Zaniepokojone. Daleko. I dopiero dobitka po niecelnym rzucie Pippena Kukocza. Już 14 punktów. Szóstego gracza Tak, Chicago. Scott. Pięknie Kukoc ustawił się w obronie, a w ogóle nie widział go. Scott pakował się w Chorwata. Może był tak zadowolony faktem, że minął dość łatwo Pippena. Tak, Pippena. Odważnie. Tak. O, przebiegający Kerr łapany przez Shawa. Kerr trochę taki niepozbierany wygląda, szaleje, biega we wszystkie strony. Mało rzuca ostatnio. Kiedyś najlepszy. Tak. Znowu strzałem przepychanki, znowu przewinienie Briana Shawa. Już czwarte. Ale Shaw robi to w sposób wręcz śmieszny. Wracając do Kerra, kiedyś najskuteczniejszy gracz, jeszcze jak grał w Cleveland, w rzutach za 3 punkty. W ogóle jeden z najlepiej rzucających w całej lidze wtedy był Bowie. Kerr. Teraz pewnie będzie chciał wymóc faul.
Udało mu się minąć Steve'a Kera. Nawet nie postraszył, właściwie zasugerował tylko, że może. I trudno powiedzieć, no w każdym razie jest faul. Aha, jeżeli to Briana Shawa, bowiem tam Piąty. chyba Grant raczej czysto tę piłkę wybijał. Powtórzenie tej akcji. Ryzykowne jest zawsze takie wybijanie. Kukoc we wszystkich elementach gry w tym meczu naprawdę dobry. A za tydzień Milwaukee Bucks z Billem Bakerem i Glennem Robinsonem, wielkim psem, przeciwko Joe Dumarsowi i Grantowi Hillowi, najlepszemu debiutantowi, razem z Jasonem Kiddem poprzedniego sezonu. Musiał powrócić Penny Hardaway. No proszę, W wszystkie wszystkich właściwie. elementach, tak. 3 przechwyty, 4 asysty i 15 punktów. Jak na szóstego gracza to jest to znakomita statystyka. Wymarzona zmiana. Tyle, że trudno powiedzieć. No, nie ma miejsca, jak mówiliśmy, pierwszej piątce, ale na pewno nie jest to klasyczny szósty zawodnik. Bardzo dużo gra. 88-77. Było 20 punktów w tym meczu. Trochę przytrzymywał Pippen, Scott, przy nim Jad Bischler i Rodman. Toni. Bardzo odważnie, bardzo dobry mecz Kukocza. 17 punktów. Od początku, od przenosin do United Center, on się w tej hali wyjątkowo dobrze czuje. Zresztą niezwykle lubiany przez widownię zawodnik. Nawet w ubiegłym roku był faworyzowany. Dopiero powrót Michaela nieco przytłumił tę sympatię, bowiem Michael jest jeden i główny. I tak Pippen. jak Rodman pod tablicą też jest na razie jeden. Zbiera piłkę za piłką, znowu Kukoc. Ach, wyskoczyła piłkarz. Rzucił ciałem z rozpaczy, że tak nie zdobył punktów kolejnych. Scott. Przewinienie Pippena przytrzymywał Hardawaya. Pokazuje, że odpychał Hardaway wcześniej. No, już niewiele jest miejsca na ciele Rodmana, na kolejne tatuaże. Ale mimo wszystko zmienił się. Mówiliśmy o tym, że na treningach jest absolutnym wzorem. Royal niecelnie i przewinienie Kukocza. No, wspaniały widok. Chcielibyśmy, żeby choć jedna taka hala sportowa była w Polsce. Myślę, że inaczej ogląda się widowisko w tak komfortowych warunkach. Czysto, schludnie. Świetna widoczność z każdego miejsca, nawet tych pod dachem. Zawsze można na monitorze też zobaczyć. Tak, bo jest u góry zawieszony monitor. Punkty wszystkich zawodników, powtarzane akcje. No i ta atmosfera, kiedy zagrzewają do walki. Steve Kerr boi się rzucać. Pennington, teraz do niego piłka. No, bo jest dużo wyższy od niego. Akurat robił to, czego nie powinien, bowiem łatwiej było minąć do kosza. Poprawia całą sytuację Michael Jordan. 34 punkty Jordana. A tak właściwie niepostrzeżenie. I Bowie. rzadko spotykana sytuacja w zespole Chicago. 4 białych i Michael Jordan. Nie tylko w Chicago, to jest prawie rzadka sytuacja w ogóle w jakimkolwiek zespole NBA.
O, dał się zamknąć tutaj. Nikt mu nie pokazywał się. Kerrowi. Duże pretensje Phila Jacksona. Głównie do Bichlera chyba, który Bichlera gdzieś i schował Kera, się, który się za łatwo dał minąć przy poprzedniej akcji. A Szak, tak, jeszcze trochę wracam. Miejmy nadzieję w dzisiejszą noc piątkową przeciwko jazzmenom z Juty. No, brak tego zawodnika. Ach, ładnie. Do końca. Kukoc, podanie od Longleya. Przy tym całym meczu dość tak już bez takiej presji. Dzisiejsze osiągnięcia przy średniej sezonu 26, 15 Hardawaya, Scott 15, Anderson zaledwie 2 punkty. No to już staje się jego niestety Zmorą. cechą, zmorą, tak. W ważnych meczach ten gracz zawodzi. Pamiętamy przecież te nieszczęsne dla niego osobiste, kiedy mógł rozstrzygnąć pierwszy mecz finału. Być może wówczas wszystko by się to inaczej ułożyło, ale teraz Jordan pokazuje, nie tak łatwo mi minąć. Nawet Hardaway ma kłopoty, żeby przejść Michaela. Szeroko broni, bardzo na nogach. Szybki skat. Dobry zwód i trafi. Dużo grają prostych gier, 1 na 1. Zresztą to jest niewątpliwie siła koszykówki. Michael Jordan sam do końca. 36 punktów. A z drugiej strony dribbling Michaela Jordana jest w tej chwili jedną ze słabszych stron wielkiego gracza. Ale to, o czym zacząłem mówić przed chwilą, ten mecz jest taki bez presji, bez pasji, widać spokojnie. Oba zespoły wiedzą, że porażka czy zwycięstwo w tym meczu nie będzie miała wielkiego znaczenia. Bardziej prestiżowo może potraktowane spotkanie. Bez swojej normalnej dynamiki Michael Jordan, ale skutecznie i 50% z gry przy tylu rzutach. To jest to bardzo wysoka średnia, chociaż miewał oczywiście wyższe. Ciągle oddaje w meczu prawie każdym powyżej 30 i mal 40 rzutów. I teraz jak trafia jest dobrze, jak pudłuje gorzej. Wtedy ta średnia zespołu spada. No ale dziś już 36 punktów, a mamy 4 minuty do końca. Na środek Kukoc, Kerr. O dziwo nie na środku, ale pod koszem był tam Longley. Steve Kerr, niedobre podanie Michaela Jordana. Anderson. Pomaga mu Wolf. Ben Hardaway. Wolf. Nick Anderson. No i w końcu pierwszy celny rzut za 3 punkty. Chociaż jak widzieliśmy poprzednią statystykę 2, czyli drugi rzut z gry i zaledwie 5 punktów w całym meczu. Pippen. Kerr. Trochę ich odrzucili od kosza. Kukoc. Ładnie. Skarby mu tę piłkę zabrał. I taki coraz częściej w tym sezonie wykonywany rzut o tablicę Pippena. 19 punktów Scottiego. Teraz przewinienie Kerra. To jest w ogóle bardzo skuteczna forma rzutu o tablicę. W dawnych latach częściej rzucali w ten sposób gracze, a teraz ci już najlepiej wyszkoleni. Dennis Scott to the line, shooting a penalty. Podobnie jak Jordan, 50% z gry. 20 punkt Scotta. Tak, ale cały czas brak ikry. Nawet w
tym pozdrowieniu partnera, tak to wszystko anemicznie się odbywa ze strony Orlando. Większy zapał zdecydowanie do gry. Oczywiście grają we własnej hali. Przed chwilą niedobre podanie Rodmana. Skat przez ręce. Rodman nie zebrał piłki. Anderson częściej zaczęli rzucać. Jordan. Pippen. Kukoc. No, jeżeli się ma z przodu zawodników, którzy prowadzą grę 2-3, Pippena 2-7 Kukocza, to ta linia jest niezwykle groźna. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że trochę cholera nie idzie, ale trzeba szybko tego dżentelmena jednak przywrócić do gry. Myślę o Shaquille O'Nealu. Niewątpliwy autorytet w zespole Jordana. W zasadzie Phil Jackson bardzo rzadko ma do niego uwagi. Jeśli już coś, to nie to, żeby mu zwrócić uwagę, tylko po prostu sadza go na łapkę. On się chwilę Wreszcie zastanowił, Kerr popatrzył za z 3. boku. Tak. Ale dzisiaj nie ma słabych punktów Chicago. 103-91. Dzisiaj każda zmiana może słabiej. Jad Bischler dlatego od razu go sadzał. W zespole Chicago niezła. Grant bardzo agresywnie, to sobie pomagali. Penny Hardaway. I te przyzwoite 20 punktów Hardaway wreszcie osiągnął. Jordan. Błąd kroków. Złe podanie było trochę między dwóch obrońców Orlando do Jordana. Ale to jest niestety nowum w grze Jordana, że on w końcówkach popełnia trochę błędów. Takich prostych, zaskakujących. Gubi piłki, robi kroki. No, trudno było wolną pozycję. Michael, ale trafił Straszą Skat. za 3 i tak jak dalej pójdzie, proszę, już tylko 6 punktów. Minuta 21. Tak, bo rzut za 3 punkty jest straszną bronią. Starają się długo teraz, daleko od kosza, rozgrywać piłkę podaniami. Ożywił się Brian Hill. Pippen, szybka odpowiedź też za 3. Niemniej jednak patrząc na tegoroczne spotkania, bowiem to dobiega już do końca, widać, że w sezonie regularnym temperatura meczów jest nieco spokojniejsza. To znaczy są zespoły, które idą w górę, tak jak Sacramento, jak ciągle walczące Seattle, Utah, No, Miami, oba te, które zespoły tak. też już miały w tym sezonie takie mecze, które rozstrzygały się w ostatnich sekundach. Rzuty Ale Hardawaya robią to właśnie, spokojnie, bo wiedzą, że trzeba formę przygotować dopiero na rozgrywki playoffs. One są decydujące. Cały sezon ważne są zwycięstwa, bowiem przecież one decydują o tym, który z zespołów grać będzie playoffs. Niemniej jednak z jak najlepszej pozycji. tak, to nie jest widać taka super zacięta rywalizacja do końca. To, co znamy z meczów finałowych czy półfinałów. Niecelnie Skat. Michael. A mówiłem, Właśnie daje kolejna. sobie zabrać takie właśnie piłki, gdyby Z było konsekwencją. bliżej. Tak. Penny Hardaway dość łatwo go zastopował. Nie powinien, w moim odczuciu, mówię to w stosunku do najlepszego gracza tej ligi, przynajmniej największej gwiazdy, w końcowych fazach spotkań rozgrywać piłki Michael Jordan. Raczej szukać pozycji, partnerzy muszą na niego grać. Jego dribbling już w tej chwili nie jest taki jak niegdyś, nie do powstrzymania. A zespół Orlando, narzekaliśmy w pierwszej połowie tylko jeden rzut celny za 3, a w tej drugiej części już 7 razy trafiali gracze w niebieskich strojach za 3. Ja myślę zresztą,
trochę mu przykro. Dobry mecz, 36 punktów i to zawsze jest na zakończenie jednak mimo wszystko deprymujące, jak się tak traci piłkę. Rywale podglądają przecież te końcówki. Pamiętamy podwajanie, kiedy Jordan był przy piłce. No i kończyło się to tak jak w ubiegłym sezonie, odpadnięciem po jego błędach z playoffs, a w tym sezonie już przegranymi spotkaniami przez Chicago, chociaż do tej pory Chicago zaledwie 2 przegrane mecze najmniej. Anderson. A i zabrakło trochę szczęścia Dennisowi Rodmanowi, by mieć tę 20. zbiórkę. Na razie ma 19 w poprzednich meczach, regularnie 20-21 zbiórek. Przegranych Chicago zdecydowanie lepsze od reszty drużyn w lidze. Znowu daleki rzut. Zebrał Grant. Penny Hardaway. Ach, potrafi. Znowu Grant. Przytomnie. Penny Hardaway dostał piłkę od Andersona i drugi raz celnie. 3 sekundy. Świetna gra przede wszystkim Horace'a Granta. Wiedział, gdzie są jego partnerzy i od razu tę piłkę potrafił oddać. 5 porażek, licząc już to spotkanie Orlando, 5 Nowego Jorku, Miami, aż 9 Indiany, 5 Houston Rockets, 17 wygranych, 6 Sacramento. Ale oczywiście to jest sytuacja jeszcze przed czwartkowymi nocnymi spotkaniami. Przypominamy, zobaczymy w końcu Glena Robinsona, Granta Hilla. I to może być bardziej zacięty mecz, aniżeli ten, w którym Chicago jednak dość łatwo pokonało Orlando Magic. Było 20 punktów przewagi. I patrząc na ten mecz, chociaż jeszcze raz przypomnę, bez Shaquilla O'Neala we wszystkich właściwie elementach gry byli 3-krotni mistrzowie NBA, lepsi od aktualnych wicemistrzów. Graczem meczu został Toni Kukoc, 112-103, ostatnia kwarta 6 punktami wygrana przez zespół Orlando, 38-32, 19 zbiórek Dennisa Rodmana i 36 punktów Michaela Jordana. Za tydzień, jak już widzieliśmy, Milwaukee Bucks z Detroit Pistons. Zapraszamy, a wcześniej na nasz magazyn NBA Action we wtorek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.